seksuolog, psychiatra, psycholog, endokrynolog, chirurg, sędzia, biegły. Przecież na tym etapie przewinęła się w tej twojej historii cała masa ludzi wykształconych, z uprawnieniami, inteligentnych, wydawałoby się odpowiedzialnych. I oni wszyscy krok po kroku przykładali rękę do tego szaleństwa. Byłam młodą kobietą, zdrową. To był rok 2007. Ten chirurg spotkał się ze mną, wziął markera, narysował mi linię, pokazał, jakie będą cięcia. Nie miałam z kim o tym porozmawiać. Może gdyby ktoś ze mną o tym porozmawiał, bez oceniania, gdybym mogła normalnie opowiadać o swoich problemach, no to zrozumiałabym, że jestem zdrową kobietą. Normalną kobietą, która powinna żyć swojej płci biologicznej. To jest cały czas podążanie za czymś, czego nie można tak naprawdę złapać. Człowiekowi się wydaje, że dąży do czegoś, co mu da szczęście, no ale nie ma końca tak naprawdę. I czasami jest tak, że człowiek musi się naprawdę stoczyć, czyli musi sobie zrobić straszną krzywdę, żeby się zorientować, że zrobił coś strasznego dla siebie, okaleczył się w imię ideologii tak naprawdę, w imię chęci funkcjonowania jako ktoś inny, nie jako ja, tylko ktoś inny, podjął się nieodwracalnego okaleczenia ciała. Chcemy odzyskać swoją prawdziwą tożsamość na tyle, na ile to możliwe i chcemy otwarcie mówić o tym, jakie skutki nam to przyniosło. Oficjalny profil Centrum Terapii. Czyli oficjalny profil kliniki, przychodni, która jest zarejestrowana jako placówka opieki zdrowotnej. Pomoc seksuologiczna, psychoterapia. Psychoterapia, która z założenia ma szukać przyczyn i rozwiązywać problemy, a nie afirmować żądania osoby, która przychodzi z jakimś problemem. Tak. Zaczęło się to tak. Po gwałcie mniej zaczęłam wychodzić z domu, natomiast wsiąkłam w internet. Zaczęłam spędzać coraz więcej czasu w internecie i szukałam fraz typu nie chcę być traktowana jak dziewczyna, bo naprawdę jeszcze wtedy w ogóle nie myślałam o czymś takim jak zmiana płci. Bardziej szukałam innych dziewczyn, które mają podobne odczucia, które są takie jak ja. Szukając fraz pokroju nie chcę być traktowana jak dziewczyna, chciałabym być traktowana tak, jak są chłopaki traktowani. Wyszukiwarka zwracała mi link do Niebieskiego Forum. Niebieskie Forum to było największe forum społeczności transseksualnej w tym czasie. Zarejestrowałam się z czystej ciekawości, więc powolutku wsiąkałam w tą ich narrację i jednocześnie uczyłam się, jak łatwo jest przeprowadzić tranzycję. Jak byś określiła to środowisko? To było środowisko osób, które pragnęły funkcjonować jako osoby płci przeciwnej do biologicznej. Osoby te wyrażały satysfakcję z podjętych kroków, które przybliżały ich wizualnie do płci przeciwnej. Opowiadały, jak euforyczne stany przeżywają, kiedy dostają receptę na hormony, kiedy dostają kolejne opinie od psychologa, od seksuologa, mogą zmienić dane. Pojawiały się też konkretne rady, jak rozmawiać ze specjalistami,
i czego unikać w rozmowach ze specjalistami, żeby nie przedłużyć diagnozy, żeby ta diagnoza była wystawiona jak najszybciej i bezboleśnie. Czyli tak naprawdę tu nie chodziło o to, żeby powiedzieć prawdę o swoim życiu, tylko żeby powiedzieć to, co specjalista chciałby usłyszeć, żeby wystawić jak najszybszą diagnozę. I ty to też tak zrobiłaś? Ja to też zrobiłam, ponieważ miałam aktualnie pewne problemy w rodzinie. Nie radziłam sobie z sytuacją, która była w domu i byłam po traumie seksualnej, bo zostałam zgwałcona. Natomiast nigdy nikomu o tym nie powiedziałam. Nawet rodzice nie wiedzieli, że byłam zgwałcona, pomimo że znali pewne okoliczności, to nie wiedzieli, że zostałam wykorzystana seksualnie. Zostałam wyprowadzona do mieszkania przez mężczyznę, zamknięta w tym mieszkaniu i wykorzystywana przez całą noc i przez część następnego dnia. Na następny dzień udało mi się uciec z tego mieszkania. Powiedziałam rodzicom, że byłam zamknięta. Byłam na policji. Niestety tak się bardzo wstydziłam, że kiedy policjant zapytał, czy do czegokolwiek doszło, powiedziałam mu, że nie. No i wtedy przesłuchanie dobiegło końca. Oczywiście nic dalej nie było robione już w tej sprawie, a ja zostałam z traumą. Nie byłam w stanie powiedzieć nikomu o tym, że zostałam wykorzystana. Tak bardzo się wstydziłam, bo zawsze byłam kobietą, która chciała uniknąć seksualizacji. Chciałam być traktowana tak, jak są traktowani mężczyźni. Neutralnie, konkretnie. Byłam wtedy w złym środowisku. Miałam dużo kontaktów z policją i zauważałam, jak chłopaki są traktowani. Jeżeli coś zrobili, byli po prostu karani lub puszczani wolno. Krótka piłka. Natomiast kobieta była zawsze brana pod lupę i wypytywana, dlaczego jesteś taka piękna dziewczyna i takie złe rzeczy robi. Czasami pojawiały się komentarze też nacechowane seksualnie, a ja coraz bardziej czułam, że nie odpowiada mi to w ogóle. Chciałam być po prostu traktowana jak człowiek, a nie jak obiekt seksualny. No ale żyłam sobie, tak? I nigdy mi do głowy nie przychodziło, żeby zmieniać płeć, czy że jestem mężczyzną. Nigdy nie miałam takich odczuć, pomimo że już dużo wcześniej widziałam, że chłopaki byli traktowani inaczej i zazdrościłam im po prostu tego. I ten motyw zazdrości płci przeciwnej pojawiał się bardzo często na forum i zawsze był interpretowany jako przesłanka do bycia trans. Aha, zazdrościłaś innym, zazdrościłaś chłopakom, no to najprawdopodobniej jesteś trans. Nie musisz mieć dysforii płci, nie musisz mieć dysforii genitaliów, bo nie wszyscy mają. I to było już kilkanaście lat temu, kiedy takie teksty się pojawiały i to było powtarzane nowym osobom, które przychodziły na forum. Masz wątpliwości, my też mieliśmy. My też się bawiliśmy zabawkami obu płci, my też nosiliśmy sukienki, ale jesteśmy mężczyznami. Pojawiały się też rady, jak rozmawiać ze specjalistami. Na przykład dochodziło nawet do takich rad, gdzie osoba, która już na tym forum była i moderatorem albo administratorem, czyli była postrzegana jako taka doświadczona,
radziła na przykład, żeby na spotkanie z seksuologiem dziewczyna, która identyfikowała się jako mężczyzna, wybrała się ze swoją kuzynką lub koleżanką i powiedziała seksuologowi, że to jest jej partnerka seksualna. Czyli tam były konkretne rady, jak grać przed tymi specjalistami, a z drugiej strony ci specjaliści byli wskazywani. Mówiono, idź do tego, idź do tamtego, a poniżej była czarna lista i na tej czarnej liście znajdowali się specjaliści, którzy sugerowali poczekanie albo wyjaśniali, jakie powikłania mogą spotkać osobę po tranzycji, albo nawet pojawiały się teksty typu tranzycja nie rozwiązuje problemów. I taki specjalista, który tak de facto chciał dobrze dla pacjenta i pokazywał mu prawdę, pokazywał mu fakty, że tranzycja faktycznie nie rozwiąże jego problemów, że tych problemów trzeba szukać gdzie indziej, najczęściej w środowisku, najczęściej w swoich doświadczeniach z przeszłości. Takie osoby, jeżeli były zgłoszone do społeczności, trafiały natychmiast na czarną listę z dokładnym opisem, dlaczego są na czarnej liście i były tam określane jako niekompetentne, nie zajmujące się osobami trans. Czyli tak naprawdę były od razu przekreślane. I osoba, która trafiała na forum i widziała tą czarną listę, była przekonana, że faktycznie nie powinna się udawać do tych lekarzy, bo nie znają się na temacie. A jednocześnie była bardzo afirmowana przez to środowisko, że powinna dążyć do tej swojej nowej tożsamości, bez względu na to, co mówią inni, bo jest to przejaw nietolerancji, nieakceptowania, jakiegoś uprzedzenia. Dzisiaj to nazywają transfobią. Wtedy to pojęcie jeszcze tak może nie funkcjonowało bardzo silnie jak teraz, ale uzasadnienie było podobne, że te osoby są uprzedzone albo są staroświeckie, zacofane. FTM co znaczy? To znaczy kobieta female do mężczyzny, to czyli man. przechodząca na mężczyznę. Female to male. Pomyślałam sobie, że byłoby fajnie funkcjonować jako chłopak. Młody chłopak, że może dlatego, że Ucieczka od siebie? po pierwsze byłoby to rozpoczęcie nowego życia bez traumy, bez tego wstydu, który mnie spotkał, czyli odcięcie się od złych doświadczeń, odcięcie się od bycia dziewczyną, która chciała być zawsze postrzegana jako silna, jako niezależna, jako odporna na seksualizację, odporna na propozycje seksualne, a tu nagle spotkała mnie taka tragedia. I nikomu nie mogłam o tym powiedzieć, bo tak się wstydziłam, więc uznałam, że jeżeli się odetnę od tego, rozpocznę nowe życie, to nie będę musiała do tego wracać. Po drugie, jeżeli ludzie zaczną mnie postrzegać jako chłopaka, no to nie będą już mnie chcieli seksualizować. Zmieni się podejście. Ścięłam włosy, zaczęłam się ubierać jak chłopak i zaczęłam znowu częściej wchodzić z domu, tylko już teraz zaczęłam chodzić po centrach handlowych. Cały czas po prostu funkcjonowałam jako chłopak, ale nie brałam jeszcze żadnych hormonów, nie miałam żadnych diagnoz i tak dalej. Czyli w ogóle nie myślałam jeszcze o tranzycji, myślałam, że po prostu wyglądać jak chłopak, ale zobaczyłam, że sprawia mi to przyjemność, że jest fajnie, że już ludzie nie widzą we mnie kobiety, ale widzą młodego chłopaka. Chciałaś zmienić imię? Wtedy nie. Ludzie mnie postrzegali jako chłopaka, ale tak naprawdę jako nastolatka, 13-14-latka najwyżej, z powodu wysokiego głosu. Kobieta, która się przebierze za mężczyznę, najczęściej przypomina nastoletniego chłopca, a nie dorosłego mężczyznę. Wtedy już miałam 22 lata, a ludzie mnie postrzegali jako osobę niepełnoletnią i pomyślałam sobie, że skoro tak, nie chcę być uważana za jakiegoś tam nastolatka młodego, wezmę hormony. Żeby zmienić głos. Żeby wydorośleć w oczach innych.
Jednocześnie dowiedziałam się, że zdobycie hormonów nie będzie jakąś trudną rzeczą, ale będzie do tego potrzebna diagnoza. A ja byłam jeszcze przed diagnozą, więc postanowiłam poszukać hormonów na lewo, bo już wtedy wiedziałam, że będę chciała w to iść. A jeżeli zacznę brać hormony i będę mieć diagnozę, no to mogę już myśleć o mastektomii w prywatnej klinice, która nie wymagała nawet zmiany danych do tego, żeby kobieta z żeńskimi danymi poszła i usunęła zdrowe piersi tak naprawdę na podstawie wystawionej diagnozy. A jak te diagnozy były wystawiane, no to naprawdę skandal. Jednym z tych seksuologów polecanych przez środowisko trans jest Dominik Hach. Dominik Hach ma swoją własną klinikę, w której diagnozuje osoby identyfikujące się jako trans i deklaruje, że działa w modelu świadomej zgody, czyli to znaczy, że osoba identyfikuje się jako trans, przychodzi do kliniki, mówi o tym i ta jej deklaracja jest po prostu uznawana. Jest wystarczającym argumentem. Jest wystarczającym argumentem do tego, żeby diagnozować ją, czyli tak naprawdę przeprowadzić z nią rozmowę, która jest tak naprawdę formalnością i pozwoli na wystawienie diagnozy trans, która otwiera drogę do hormonów i do zabiegów, no a przy okazji po drodze do zmiany prawnej. No, mogę zobaczyć jego zdjęcia osobiste. Tak. Wymowne. Wtedy wiedziałam, że na pewno nie będę robić tej tak zwanej trójki, czyli operacji wytworzenia, nazwijmy to po imieniu, atrapy penisa ze skóry z przedramienia lub z uda. Wtedy byłam na 100% pewna, że tego nigdy nie będę chciała, że jest to mi niepotrzebne i nie rozumiałam tak naprawdę osób, które to robiły. Pomimo, że niektóre były bardzo zadowolone z tej operacji, byłam konsekwentna, powiedziałam, ja tego nie chcę, nie potrzebuję. Tak samo nie chciałam zrobić dwójki, czyli usunięcia gonad. I tu byłam też konsekwentna do czasu, do którego dojdziemy. O nierówności w dostępie i wiedzy o antykoncepcji mechanicznej dla osób z waginami. Osób z waginami. Cena promocyjna od 7 do 14 zł. To wszystko jest Instagram To jest wszystko lekarza. oficjalny profil Centrum Terapii. A, czyli oficjalny profil kliniki, przychodni medycznej, która jest zarejestrowana jako placówka opieki zdrowotnej. No, pomoc seksuologiczna, psychoterapia. No, psychoterapia, która z założenia ma szukać przyczyn i rozwiązywać problemy, a nie afirmować żądania osoby, która przychodzi z jakimś problemem. W momencie, kiedy ujawniłam rodzicom, że zamierzam brać hormony, wtedy też myślałam już o zmianie danych. Zastanawiałam się nad mastektomią, ale tylko dlatego, żeby ten wizerunek społeczny współgrał Z tym, co jest z płaską, no, z papierami, ale też z płaską klatką. Bo nigdy nie miałam żadnego problemu z piersiami. Moje piersi mi się podobały. Nie było we mnie takiego uczucia, jakie pojawia się czasami na forum, że piersi są nie moje, brzydzę się moich piersi. U mnie czegoś takiego nie było. Ale uznałam, że jeżeli mam funkcjonować jako mężczyzna w przyszłości, no to nie chcę być mężczyzną z piersiami. Więc uznałam, że jednak tą mastektomię zrobię, tym bardziej, że była ona bardzo zachwalana na forum i była określona jako zabieg taki de facto kosmetyczny, który no, był obarczony jakimś ryzykiem, ale to ryzyko było zawsze spychane na margines, było minimalizowane, żeby się nie bać. Polecimy Ci dobrą klinikę, tam robią świetne operacje, będziesz miała świetny efekt.
Więc moi rodzice już byli poinformowani i o ile mój ojciec, nie wiedząc jeszcze, czym jest tak naprawdę ta tranzycja, no, jakie niesie poważne skutki, nieodwracalne skutki, wierzył w to, że jest mi to potrzebne do szczęścia, że mi to pomoże, tym bardziej, że później specjaliści potwierdzali, że to jest potrzebne do szczęścia. On mnie wspierał w tej tranzycji, zarówno finansowo, jak i psychologicznie, natomiast matka była przeciwna i ona, pomimo że nie była pytana, sama chodziła do tych lekarzy, którzy mnie, powiedzmy w cudzysłowie, diagnozowali i opowiadała im, że to się pojawiło nagle, że ja byłam wspaniałą dziewczyną, że się świetnie uczyłam, że nie miałam żadnych problemów, że miałam chłopaka, no nie jednego, miałam 3 chłopaków, że nosiłam sukienki, że no, nigdy nie przejawiałam żadnych takich zachowań, które by wskazywały na to, że ja się brzydzę swojej płci. Lubiałam męskie, czy tam chłopięce zabawy, lubiałam elektronikę, komputery, no ale to nie czyni kobiety mężczyzną. Moja matka bardzo konsekwentnie chodziła do tych lekarzy, umawiała się na wizyty, była zrozpaczona, opowiadała całą prawdę. Mówiła, że mam problemy, że nie radzę sobie, że też odcięłam się od ludzi, od swoich znajomych. Lekarze zbagatelizowali wszystko, co mówiła moja mama. Mama pokazywała im zdjęcia twoje? No, pokazywała zdjęcia z dzieciństwa. Natomiast ja wtedy, broniąc się przed tym, już też poinstruowana przez forum, mówiłam, że matka jest toksyczna. Tak mi też na forum i poza forum osoby, które siedziały w środowisku, sugerowały, żeby odcinać się od rodziców, twierdząc, że rodzice po prostu nie akceptują mojej prawdziwej tożsamości. Czyli ta narracja szła w kierunku idź za swoim głosem serca, to jest twoja prawdziwa tożsamość. Jeżeli rodzice cię wspierają, no to są tacy super, a jeżeli cię nie wspierają, no to są źli. Idź za swoim głosem serca. Ale z tego, co mówisz, to ten głos serca był suflowany przez to forum. Tak. Czyli nie był twój. No nie był mój, bo forum tak naprawdę dużo tych faktów, które ja podawałam, od razu przeciągało na stronę przesłanek do bycia trans. Jeżeli napisałam, że miałam problemy w szkole, że nie potrafiłam się dogadać z rówieśnikami, no to oni mówili, my też. To dlatego, że ciebie postrzegali jako dziewczynę, a twoja tożsamość była inna, ale ty ją wypierałaś albo jeszcze nie wiedziałaś. Tutaj nie było miejsca na przykład na to, żeby powiedzieli, ale zaraz, dobra, ja jestem trans, ale ty może nie jesteś, poczekaj. Zastanów się nad tym, miałaś jakieś złe doświadczenia, a może po prostu jesteś nietypową dziewczyną, która Nie było takich głosów. No nie było takich głosów w ogóle. Wszystko było na tak, my mieliśmy tak samo. My ci pomożemy, masz wątpliwości, okej, my też mieliśmy, ale nie zastanawiaj się za długo, bo jeżeli będziesz się zastanawiać za długo, no to wiesz, później efekty będą gorsze, bo później masz już te zmiany bardziej utrwalone, bo estrogen przez lata ci, oni też mówili, zniszczy ciało. Oni to nazywali zniszczeniem ciała. Estrogen, czyli mój naturalny hormon kobiecy spowoduje u mnie takie zmiany, które uniemożliwią mi bycie później prawdziwym mężczyzną. W rozmowach prywatnych były takie malutkie wskazówki, że ten seksuolog na przykład nie lubi osób, które przyznają się do związków homoseksualnych, więc jeżeli masz takie związki, nie mów. Ten na przykład nie chce słyszeć o myślach samobójczych, jeśli masz takie, nie mów. Tamten będzie wypytywał o dzieciństwo, ale ten cię nie będzie wypytywał. I to były już takie konkretne wskazówki, jak
rozmawiać z danym seksuologiem, z danym psychologiem. Nawet były też podane pytania z testów psychologicznych z gotowymi odpowiedziami, które miały jakby uchronić nas przed diagnozą jakiegoś zaburzenia. Teraz wizyta kosztuje 200 zł, uprzejmy i rzeczowy. Po 20 minutach rozmowy wypisał opinię. Wystarczy powiedzieć, że w sprawie TS. Przed rozmową uprzedził, że będzie obserwował reakcje i zachowania, ale sama rozmowa bezstresowa. Nie trzymał się sztywno pytań o życiorys. Konkretny, rzeczowy i dobrze uświadomiony w temacie TS. Bez żadnych problemów uzyskałem jego opinię, chociaż jak sam powiedział, w przypadku niektórych osób ma czasami wątpliwości. Albo fajny facet, przyjemnie, dość krótko i na temat. 180 zł, polecam. Wizyty są droższe, tutaj Już 250. Aktualizacja. Szybka aktualizacja. Szybka aktualizacja, ta sama działalność. Oni nie dociekali tego. No ja uważam, że osoba, która jest specjalistą w dziedzinie seksuologii czy psychiatrii, nie powinna dawać się nabrać na gotowy tekst, który tak naprawdę był bardzo podobny u wszystkich tych osób. To widać, że to jest ustawka. Oczywiście, że tak. I on w to wszedł? On to wszedł, on nawet nie drążył. Zadał mi parę pytań o dzieciństwo, o to, jak funkcjonuje w tej chwili, czym się zajmuje. Wystarczyło powiedzieć, że zawsze uważałam się za chłopaka, że czułam się chłopakiem, cokolwiek to znaczy, pomimo, że nie czułam się chłopakiem, no bo jak czuje się chłopak, to tylko chłopak wie. Ja mówiłam, że czułam się chłopakiem, właśnie po to, żeby dostać szybko diagnozę. Natomiast specjalista powinien w tym momencie zacząć drążyć temat, powinien zacząć pytać dlaczego, co mi to ma dać. No nie było takich pytań. Ile było tych wizyt? Była jedna wizyta tylko. Jedna wizyta u seksuologa, która zakończyła się diagnozą. Ile trwała? No myślę, że godzinę maksymalnie. No. Mówisz testy psychologiczne, ale te testy już byłaś przygotowana, już wiedziałaś, co cię czeka, tak? Ja byłam przede wszystkim przygotowana na to, co mnie czeka. Miałaś ściągawkę. Miałam ściągawkę, bo pamiętam, że nawet ją sobie wydrukowałam, żeby pamiętać, na których pytaniach mam uważać, bo jeżeli bym zaznaczyła odpowiedź nie tą, która była sugerowana, no to psycholog mógłby powiedzieć, no a tutaj jest jakiś problem, jakieś zaburzenie, nie? Więc diagnoza się przeciągnie, albo się okaże, że jednak to nie jest ten transseksualizm. Wróćmy do testosteronu. Magda, ten tembr głosu, który teraz słyszymy, to jest już po tej zmianie, czy wracasz do tamtego, do pierwotnego? Mój głos jest obniżony, natomiast znacznie się podwyższył po rzuceniu testosteronu. Ja jestem 1,5 roku po rzuceniu i jest duża różnica. U nie wszystkich to tak samo przebiega. Trzeba się liczyć z tym, że jeżeli jednej osobie się uda, to nie znaczy, że drugiej się uda. To już są kwestie bardzo indywidualne. Tak samo zarost. Zarost się zaczął pojawiać bardzo szybko. U ciebie? U mnie, tak. Owłosienie na ciele, typowo męskie. I takie owłosienie niestety zostaje. Jak przywitałaś te zmiany? No na początku podobało mi się to, że głos mi się obniżył. Nawet podobało mi się owłosienie na ciele. No, uważałam, że fajnie. No, jak mam być facetem, no to będę tym facetem ze wszystkimi aspektami. Prawie. Prawie. Cieszyłam się, że mogę nawiązać nowe kontakty, że mogę wymienić się moimi doświadczeniami, jak to jest teraz, jak fajnie, że ludzie mnie odbierają jako chłopaka, teraz biorę hormony. Obniżył mi się głos, wybrałam sobie już imię wtedy, no bo wszyscy mieli nowe imiona, więc ja sobie też jakieś wybrałam. Jakieś? Jakieś, którego nie będę tutaj wymieniać.
Natomiast pamiętam jedną ważną rzecz, którą mi ta osoba powiedziała. Powiedziała, że kiedy zaczęła brać testosteron, popadła w bardzo głęboką depresję na początku. Do tego stopnia, że nie była w stanie wychodzić z domu, spędzała czas leżąc na łóżku. I niesamowite jest to, że to jakby nie wyostrzyło mojej czujności wtedy. Było to takie jakby dążenie do kolejnego kroku. Zawsze było mi mało. Bardzo bałam się wtedy funkcjonowania pomiędzy płciami, dlatego tak bardzo dążyłam do tego, żeby te hormony dostać jak najszybciej, a potem, żeby jak najszybciej pójść na mastektomię. Parę miesięcy na hormonach wystarczyło, żeby zaszły te tak zwane nieodwracalne zmiany, bo Mówisz tak zwane, czyli... tak zwane, no bo ten zarost się osłabia, jeśli się rzuci testosteron, ale on całkiem nie znika. Tak samo głos się może troszeczkę podwyższyć, ale już nie wraca do rejestru oryginalnego. Dlaczego jeszcze tak zwane? Bo takie pojęcie było używane w odniesieniu do sądu, kiedy zachodziły te nieodwracalne zmiany. I do tych nieodwracalnych zmian również zaliczała się mastektomia, dlatego niektórzy tak bardzo nalegali, żeby zrobić ją przed procesem, bo wtedy sąd miał podstawę do tego, żeby To o to wydać chodzi. pozytywny wyrok. Tak. To o to chodzi, że to też pokazuje pewien rodzaj takiej absolutnej determinacji, radykalizmu pewnego. Tak. To miało udowodnić też, że ta osoba jest bardzo zdeterminowana, że nie chce się wycofać, ponieważ była gotowa na tak drastyczny krok, jak usunięcie piersi. No to I ty się na to zdecydowałeś? ja się na to zdecydowałam. Oczywiście trzeba to było zrobić w prywatnej klinice, bo nie było to możliwe bez zmiany danych na Narodowy Fundusz Zdrowia, natomiast w prywatnej klinice nie było żadnego problemu. Wystarczyło mieć tą diagnozę, którą już miałam. To wszystko teraz idzie w kierunku, no może ty jesteś innej płci, na przykład Takiego kiedyś. suflowania. Takiego właśnie jakby nakręcania, czyli człowiek w ogóle by nawet nie pomyślał o tym, gdyby mu ktoś nie powiedział, że no spróbuj, ale możesz spróbować. Co ciekawe, środowisko zawsze próbuje się bronić tym, że tranzycja jest odwracalna. Nawet, że mastektomia jest odwracalna. Ale dlaczego tak mówią? Bo oni uważają, ci, którzy tak mówią, uważają, że jeżeli komuś nie spodobają się efekty mastektomii, będzie chciał mieć z powrotem piersi, no to może sobie zrobić rekonstrukcję piersi za pomocą implantów. I dla nich to jest ta odwracalność, czyli wytnę sobie zdrowe piersi z czuciem, wstawię sobie piersi sztuczne, atrapy, będę miała blizny, nie będę miała czucia, będę miała piersi, które muszę po paru latach wyrzucić i wstawić sobie nowe i będę klientką do końca życia tak naprawdę, klientką chirurgów, farmacji, no bo niektórzy mają te bóle przez wiele lat i muszą cały czas się wspierać lekami przeciwbólowymi albo idą na poprawki. A ty jak zniosłeś mastektomię? No była bardzo bolesna i tak dalej, no ale wszystko to było uważane za zabieg bez powikłań albo w tych granicach takich dopuszczalnych, no, że ból to jest coś takiego bardzo typowego. Natomiast ja straciłam pobudzenie erotyczne i to jest poważny skutek, natomiast nikt się do tego nie odniósł, nikt nawet nie interesował się tym, czy ja mam Ktoś jakieś cię czucie. uprzedzał przed tym? No właśnie nie, nikt mi nie powiedział, że ja mogę stracić pobudzenie erotyczne. Czy w ogóle czucie. No ja na szczęście czucie mam. Mogę się dotknąć i czuję, że coś tam jest, że po prostu czuję swój dotyk swoich dłoni, natomiast no, to już nie jest to samo.
Czy znasz inny przypadek w medycynie, gdzie chirurg amputuje zdrowy organ człowieka, choć nie ma zagrożenia życia? Nie znam takich przypadków, tak prawdę mówiąc, i nie wyobrażam sobie, żeby osoba, która przychodzi, mówi: ta ręka nie jest moja, albo brzydzę się tej ręki, proszę mi ją obciąć, albo chcę nie mieć ręki, nie? No to taka osoba będzie raczej leczona psychiatrycznie lub zostanie wysłana do psychologa, a nie będzie nikt spełniał jej absurdalnych żądań. Natomiast tutaj karteczka z napisem transseksualizm otwiera furtkę do tych wszystkich zabiegów tak naprawdę. Mastektomia była możliwa bez zmiany danych, natomiast kolejne operacje wymagały zmiany danych, no ale zmiana danych też opierała się na tej diagnozie transseksualizmu tak naprawdę, więc tutaj mamy do czynienia z pewną prawną fikcją, bo przychodzi kobieta, mówi, że jest mężczyzną. Wrzuciłaś zdjęcie blizny albo coś? Nigdy nie wrzucałam swoich zdjęć pooperacyjnych, czy w ogóle swoich zdjęć na tym forum nie wrzucałam. No, to była taka moja zasada, żeby się jednak nie dzielić takimi rzeczami, tym bardziej, że pamiętam, że nawet wtedy już rozumiałam, że to jest okaleczenie i chciałam to nazywać po imieniu. Mówiłam: dobrze, robię coś dla siebie, robię coś, żeby może lepiej funkcjonować, ale jest to nadal okaleczenie. Zostałam wtedy bardzo szybko sprowadzona do poziomu forum. To nie jest okaleczenie. Wydawało mi się, że jak sobie zrobię mastektomię, to będę sobie chodziła z klatą, tak jak robią mężczyźni, tak jak robią inni z forum. Chwalą się, że już chodzą na basen. Pragnęłam tego, chciałam chodzić na basen, chciałam chodzić na plażę, chciałam się chwalić. Ale później po operacji nigdy, dosłownie przez wszystkie lata, ani razu nie wyszłam w miejsce publiczne z gołą klatą. Dlaczego? No bo nie czułam się z tym komfortowo. Ja cały czas miałam w sobie przekonanie, że jest to kłamstwo, mimo wszystko. Nawet jeżeli byłam zadowolona na początku z tych efektów, bo byłam, gdyby mnie ktoś wtedy zapytał, nawet kilka lat po operacji, i to takich dobrych kilka lat, powiedziałabym, że byłam zadowolona. Nawet jeśli się cofnę teraz 3 lata, 4 wstecz, to nadal pamiętam, że utrzymywałam cały czas to samo stanowisko, że nie żałuję tej mastektomii, że jest okej. 3 lata temu, a dziś? Tak, dzisiaj bardzo żałuję. Jest mastektomia, później jest proces sądowy. Tak, później jest proces sądowy, pozywa się swoich rodziców, żeby zmienić oznaczenie płci. No i się rozpoczął proces prawny. Na początku było przesłuchanie stron. Sąd wezwał rodziców na świadków, znaczy jako strony, bo oni byli stronami. No i mama opowiadała o mnie, opowiadała, że to wszystko się zaczęło bardzo szybko, nagle, że wcześniej nie było żadnej dysforii, nie było żadnych niezgodności płci, że ja nie miałam żadnych problemów itd., czyli to, o czym mówiliśmy wcześniej. No i sąd przesłuchał mojego ojca, który zgodził się z moimi żądaniami, ale w międzyczasie, kiedy czekaliśmy na następną rozprawę lub wyrok, moja mama napisała pismo, o którym ja nie wiedziałam, i tam zaczęła szczegółowo opisywać te wszystkie problemy, które po kolei się pojawiły. To jak to się wszystko nagle zaczęło. No i zażądała biegłego. Biegła mnie miała zbadać i wcześniej był jeszcze jeden biegły, który wystawił opinię, można by powiedzieć, zdalnie, bo twierdził, że nie ma czasu się stawić w sądzie, więc ja już nie pamiętam, czy on się później ze mną nie spotkał, bo możliwe, że on ze mną rozmawiał, ale w tej opinii powołał się na to, że ja biorę testosteron, więc to już jest przesłanka do tego, że ja jestem osobą transseksualną, bo biorę testosteron. Więc to jest absurd. Tak samo to, że bo już byłam po mastektomii, to też już stało się przesłanką. Więc to było wszystko pisane pod to, żeby jak najszybciej
przeprowadzić zmiany. Moja mama twierdziła, że to jest zupełnie zbędne, opisywała wszystkie problemy. No, pojawiła się biegła. Moja mama pokazywała jej zdjęcia z dzieciństwa, na których wyglądałam jak dziewczynka. Ja oczywiście te zdjęcia próbowałam zabrać tam. Pokazywałam jej takie zdjęcia, na których miałam jakieś chłopięce ubrania, wielkie bluzy. Na biegłej nie zrobiło chyba to większego wrażenia. Co ciekawe, znała też moją historię, no bo zrobiła wywiad też z moją mamą. No uznała, że może jestem dziwna, ale na pewno jestem zdrowa, ze mną jest wszystko ok i mogę po prostu zmieniać płeć sobie spokojnie, nie ma problemu. Czyli potwierdziło. Potwierdziła. Poszłam do jakiejś policjalnej szkoły, ale coraz mniej mnie kręciło to, że ja mam te nowe dane. Byłam na tym testosteronie przez kilka lat. Zaczęłam bardzo tracić włosy też. Moja motywacja, jak i głębokie uczucia zaczęła jakby zanikać. Płacz, smutek, Emocje jakieś. emocje takie silne, ekscytacja, to wszystko było spłycone. Więc ja stałam się taką osobą bez tych głębszych uczuć, bez zmartwienia się o to, czym będę się zajmować, prawda? Wcześniej miałam ogromne ambicje. Chciałam się rozwijać. Myślałam, że faktycznie będę się rozwijać w nowej tożsamości i będzie fajnie. Natomiast ta motywacja tak mi spadła, że było mi wszystko jedno, czy ja będę mieć tytuł, czy ja nie będę mieć, czy ja będę pracować, czy ja będę tym muzykiem, którym tak bardzo chciałam być, czy nie. Po prostu wszystko mi było obojętne, nie? Mówię, spróbuję odstawić, nie? Będę żyć na razie jako facet, ale bez hormonów i zobaczymy, no. Mój nastrój się poprawił, motywacja wzrosła, poszłam na te studia. No i było ok, zaczęłam się udzielać społeczności komputerowej, poznałam nowych ludzi. No ale mój wygląd zaczął się feminizować, więc zaczęłam wyglądać bardziej właśnie jak taki dość zabawny młody chłopak, ale który ma już bardzo delikatne rysy twarzy. No ale sobie pomyślałam, no jest mi dobrze, nie? Może by można było zrobić jednak odwrócenie tej prawnej zmiany i by było można żyć jako taka dziewczyna, może nawet powiedzmy taka męska dziewczyna, chłopczyca, ale odzyskać swoje żeńskie dane i już. No ale jak to zrobić? Trochę się bałam, że to jest niemożliwe i po rzuceniu hormonów wróciłam na to forum, bo znowu poczułam chęć otrzymania jakiejś pomocy od środowiska, które no, było mi tam cały czas jakoś bliskie, prawda? No i na nieszczęście wróciłam tam, bo kiedy przyznałam się do tego, że rzuciłam hormony, no to zaczęły się pojawiać głosy krytyki. Uważano, że jestem nierozsądna, że to jest bardzo ciekawy eksperyment, niebezpieczny eksperyment, że po prostu igram ze swoim zdrowiem. No bo rzucam sztuczne hormony, wracam do moich prawdziwych, więc igram ze zdrowiem. No bo tak nie można, nie? Dopełniłaś pewnych warunków, które miały otworzyć Ci nowe życie i nową tożsamość, i nowe perspektywy. I w zamian za to co dostajesz? Gdzie jest to nowe życie? Po prostu dalej szukam czegoś, dalej dążę do czegoś i nie ma końca, bo zrobiłam wszystko to, co chciałam zrobić. Wydawało mi się, że to będzie koniec, no ale dalej jestem nikim tak naprawdę. Nie znalazłam swojego miejsca, nie czuję się do końca komfortowo w tej nowej roli. A miałaś taką tęsknotę, żeby mieć kogoś? Mieć kogoś bliskiego, kogoś, no nie wiem, tak jak mężczyzna ma kobietę, ja mam żonę, ktoś ma dziewczynę, ktoś ma narzeczonego.
Tak, i wtedy myślałam, że po prostu powinna mieć dziewczyny, ale nie miałam takiej chęci, żeby mieć dziewczyny. Natomiast nie mogłam już być z chłopakiem, no bo... No patrzyłaś na kobiety i co? Że wypadałoby, nie wiem, zacząć się spotykać z kimś? No wypadałoby się komuś spodobać i wejść w związek, ale nie widziałam się w tej roli. Nie czułam się dobrze też w tej roli, żeby jako atrapa tak naprawdę mężczyzny wejść w związek z kobietą, z którą jakby nigdy nie chciałam być, prawda? No, nigdy nie chciałam być z kobietą w związku. Kiedy się pojawiła decyzja usunięcia narządów rodnych? Właśnie kiedy nie brałam tego testosteronu i mój wygląd zaczął się zmieniać, a ja trafiając na forum nie mogłam znaleźć żadnego wsparcia albo na przykład nawet kogoś, kto zrobił detranzycję prawną, a ja już myślałam, żeby zrobić tą detranzycję prawną i być kobietą. Środowisko mnie nie wsparło, a gdzie indziej nie znalazłam pomocy jeszcze w tamtych latach. No to uznałam, że jednak będę musiała zostać w tej roli męskiej, ale boję się wyglądać tak jak nie wiadomo kto, albo być gdzieś pomiędzy, więc uznałam, że jednak wrócę do testosteronu. Ale nie chciałam go brać już tak dużo, ponieważ na forum często przewijał się temat histerektomii i osoby, które ją wykonały... Histerektomia, czyli Usunięcie gonad, w moim przypadku to była ta całkowita histerektomia, gdzie było usunięcie gonad i macicy, bo niektórzy usuwają tylko macicę i dalej zostają im jajniki, ale czasami te jajniki im wysiadają, przestają pracować i muszą też je usunąć, więc to jest taka rzecz, o której też rzadko się mówi. Natomiast te osoby, które zrobiły histerektomię, chwaliły sobie tą operację, bo mówiły, że nie muszą już brać tak często hormonów, tylko mogą brać na przykład raz na miesiąc. Dla mnie to się wydało jakby mniejszym złem, było to dość atrakcyjne, bo uznałam, że wtedy nie będę musiała brać już tego testosteronu tak często. Być może mój poziom hormonów jakby się obniży, już nie będę czuła tego napięcia, może nawet ta motywacja pozostanie na wysokim poziomie. Dla mnie to był jednak argument za, żeby mimo wszystko, mimo tego, że bałam się tej operacji, szukałam trochę informacji na temat powikłań i wszystkie powikłania były opisywane jako powikłania tak zwanych starszych kobiet z nowotworem. W środowisku trans te problemy były właśnie bagatelizowane, można powiedzieć. Mówiono, że my jesteśmy młodzi, nam to nie grozi, tamte kobiety to już są stare, to tam im będą wypadały narządy, a będą miały bóle, jakieś uderzenia gorąca i tak dalej, ale my jesteśmy młodzi, poza tym przecież będziesz brać hormony dalej, tylko ale mniejsze. właśnie chodzi o to, żeby nie brać tych tak często. Właśnie chodzi o to, żeby nie brać i tutaj oczywiście zmiana jest, bo nie biorę już co 2 tygodnie, tylko biorę co miesiąc wtedy, prawda? Ale dawka jest cały czas ta sama, tylko biorę co miesiąc, więc te wahania są jeszcze większe, bo pod koniec miesiąca ten poziom jest bardzo niski, a później dostaję następną dawkę końską i skaczę w górę i później znowu jest bardzo niski, więc te wahania są jeszcze bardziej drastyczne. Rozważając histerektomię, gdzieś w tle miałaś zastrzeżenie, że na przykład kwestia potomstwa, urodzić dziecko, to już jest koniec, że to już jest absolutnie bilet w jedną stronę. Tak, tego miałam świadomość, tylko że w tamtym momencie uważałam, że już nie chcę dzieci i że już nie będę chciała mieć dzieci. Uznałam, że tyle lat mi wystarczyło na podjęcie decyzji i nie będę tego żałować. I byłam też przygotowana na to, że będę brać hormony do końca życia. Po prostu uznałam, że podjęłam taki krok i nie będę w stanie już się wycofać, więc muszę w to iść dalej. Ale żeby nie brać tych hormonów tak często,
to zrobię tą operację, będę brać je rzadziej i pozostanę w roli męskiej. Operacja przede wszystkim okazała się nie operacją kosmetyczną, a operacją bardzo ingerującą w mój układ, bo no jest to usunięcie zdrowego narządu, źródła bardzo ważnego hormonu dla kobiety. Należy przypomnieć to, że estrogen to nie jest tylko hormon feminizujący, to nie jest tylko hormon płodności, to jest hormon, który reguluje mnóstwo rzeczy w organizmie. Organizm kobiety pozbawiony estrogenu całkowicie inaczej działa. Przecież kobiety po menopauzie mogą na ten temat bardzo dużo powiedzieć. To nie jest tylko usunięcie, nie wiem, efektu feminizującego. Powiedziałaś coś bardzo ważnego. Powiedziałaś, że to nie jest tylko kwestia płodności. To jest sytuacja zdrowotna, która oddziałuje szerzej na organizm, tak? Tak. Czy ktoś ci o tym powiedział? Jakie mogą być konsekwencje usunięcia narządów rodnych, gonad, macicy? Chirurg, który mnie wysłał na prześwietlenie, nie wpisał w skierowaniu prawdziwej przyczyny, tylko napisał, że będzie to operacja na przepuklinę. Czyli no było to kłamstwo tak naprawdę, no bo Jak sądzisz, dlaczego to zrobił? ja sądzę, że tu chodziło bardziej o chronienie kliniki. Natomiast on twierdził, że chroni mnie przed ujawnieniem tego, że jestem trans. Wykonujesz kolejne kroki, kolejne stopnie realizacji tego założonego celu. Czy ta kolejna operacja chirurgiczna, usunięcie narządów rodnych, rozwiązała te problemy? Nie rozwiązała nic, a jeszcze pogorszyła, bo tuż po operacji, oprócz tego, że miałam potworne bóle i nie przez parę dni, nie przez parę tygodni, tylko kilka miesięcy, no coś się we mnie stało, tak jakby jakaś cząstka we mnie umarła. Zaczęłam odczuwać smutek, potrafiłam płakać bez powodu zupełnie i pojawiły się objawy neurologiczne, pomimo że byłam na testosteronie, no bo po zabiegu zaczęłam brać znowu testosteron. Tam była jakaś krótka przerwa przed zabiegiem, a później zaczęłam od razu brać testosteron. Natomiast on już nie pomagał, no, nie poprawiał nastroju, jakby nie zastępował tych hormonów, które wcześniej miałam. Zaczęłam płakać, zaczęłam być drażliwa, zaczęłam czuć jakby uczucie żalu po stracie czegoś. Więc ta operacja wpłynęła na mnie nie tylko fizycznie, ale też psychicznie. Miałam drżenie mięśni, miałam drętwienie kończyn. Przez kilka miesięcy nie byłam w stanie się obracać na łóżku. Ja nie byłam w stanie się ruszać. Chodziłam w pół zgięta, no, 2-3 miesiące co najmniej. Co ja bym chciała powiedzieć? Chciałabym, żeby było więcej psychologów, psychiatrów, którzy chcą szukać przyczyn. Tak samo, jeżeli jest jakaś choroba, powinniśmy szukać przyczyn, a nie maskować skutki. Tranzycja jest maskowaniem. To jest maska, która na jakiś czas pomaga. Czasami to będzie rok, czasami 5 lat, czasami 10, 15 i 20. I dopiero ludzie zdają sobie sprawę, że mieli inne problemy, że to była tylko maska, ucieczka przed tymi problemami, natomiast ona nie rozwiązywała tych problemów. Ja słyszałam o przypadkach, gdzie osoby poznikały z form. Pamiętam te osoby. Były bardzo szczęśliwe. Szły krok za krokiem, uprawiały sport, były dumne. Jestem na testosteronie. Ćwiczę dużo. Patrzcie, moja masa mięśniowa wzrosła. Nagle poznikały.
Przeraża mnie to, że te osoby znikają i nie mają wsparcia i my się o nich dowiadujemy raczej przez znajomych albo przez znajomych innych znajomych, a nie od nich samych i nie z forum. A się okazuje, że one żyją w bólu, w cierpieniu, utknęły z nazwiskiem przeciwnej płci, ale nie mają wsparcia, żeby to odwrócić, a chcą to odwrócić. Dostęp do tych prawdziwych kół ratunkowych jest w tej chwili ograniczony. Brakuje pomocy prawnej, bo mamy do wyboru albo środowiska tęczowe, które mają swoich prawników, ale ci prawnicy nie są pomocni, bo sabotują proces detranzycji, dają złe rady. To jest jedna strona. Z drugiej strony mamy środowisko konserwatywne, konserwatywnych prawników, do których nie wszystkie osoby chcą chodzić. Chciałyby jakąś pomoc prawną, która jest nieupolityczniona i jest bardziej w centrum. Boją się też, że ich sprawa będzie wykorzystana do walki politycznej. Najgorsze jest to, że jeżeli trafi do środowiska trans, to nie otrzyma tego wsparcia. To całe wsparcie, ta cała miłość bezwarunkowa, która była, wydawałaby się bezwarunkowa, prawda? Jesteśmy Twoją nową rodziną, w nas masz wsparcie, my Ciebie rozumiemy, ale jeżeli próbujesz zakwestionować tą ich narrację, no to nagle się okazuje, Ty już nie jesteś z nami, to już tego wsparcia nie będzie. Normalnie środowisko powinno pomóc. Tutaj nie ma wsparcia żadnego. Nie mamy jakiejś ustalonej ścieżki do detranzycji. Jest to taki problem natury medycznej i prawnej, bo mamy tutaj sytuację, gdzie jest okaleczona kobieta. Tu już nie ma mowy o tym, że jest zdrowa i chce afirmować płeć. Ona chce odwrócić szkody. No i co zrobić? Musimy wtedy powiedzieć prawdę, że przychodzi... Były szkody? Były szkody. Był szwindel? Tak. Nie ma szczęścia. Tranzycja miała dać szczęście, nie dała szczęścia. Albo dała tylko na chwilę. No i mamy osobę, która nie jest w stanie odwrócić tych skutków. Ja nawet nie miałam ochoty iść do tych samych osób, które nie diagnozowały. Co prawda, zdarzyło mi się zadzwonić do osoby z grupy wsparcia i zapytać ją, jak w ogóle takie procesy są prowadzone, procesy prawne o detranzycję. I ona powiedziała, że skontaktuje się z prowadzącym moją ówczesną tranzycję i zobaczy, co on powie. I co później mi powiedziała, że on sugerował, że najlepiej dla nas wszystkich, że nas wszystkich oszczędzi proces o ponowną tranzycję. Nie detranzycję, tylko ponowną tranzycję. A tu chodziło o ochronę, oczywiście, nie moją, tylko specjalistów, którzy mnie zdiagnozowali, prawda? A ja muszę po prostu zanegować cały fakt detranzycji, tylko powiedzieć, że ja robię ponowną tranzycję. I Czyli teraz tranzycja tranzycji. Tak, ale to... Czyli jesteś teraz MK. No tak. I wtedy taki przypadek wpada w tranzycję, czyli mamy więcej tranzycji, a detranzycji jest tam ten promil słynny i podejrzewam, że to nawet nie idzie do... Sprawozdawczość jest okej. Jest okej. Lekarze są chronieni, bo jest to podobna tranzycja, więc wtedy była tranzycja, teraz jest tranzycja, wtedy to było ok, teraz też jest ok. No ale osoba, która robi detranzycję, jest tak naprawdę pozbawiona godnego, szczerego procesu, w którym może powiedzieć, że jest niezadowolona, że jest nieszczęśliwa po tranzycji, że to jej nie pomogło, że ktoś popełnił błąd, że ktoś za szybko wydał decyzję i to ona tego nie może powiedzieć, bo robi kolejną tranzycję, czyli co ma powiedzieć? O tych wszystkich skutkach ubocznych na przykład. No tak, nie może, bo musi powiedzieć, że jest teraz mężczyzną, który czuje się kobietą na przykład, czyli ma całkowicie zanegować swoją biologię. Bo jeżeli zrobimy detranzycję, to musimy podważyć to, co było wcześniej powiedziane. To znaczy, że ktoś popełnił błąd, ponieważ nie może być tak, że pacjent popełnia błąd, bo to diagnosta jest od tego, żeby wydać diagnozę, to musimy oskarżyć tych lekarzy, prawda?
Natomiast jeżeli idziemy po diagnozę tranzycji, no to jest mowa odwrotna, że to pacjent decyduje o tym, że to jest jakby autodiagnoza, no bo lekarz nie jest w stanie Cię zdiagnozować, bo to jest kwestia samostanowienia osoby. No miałam tych diagnoz kilka, no tu też trzeba się zastanowić, dlaczego te diagnozy mówiły, że ja jestem trans, a dzisiaj środowisko mi mówi, ty nigdy nie byłaś trans. A takie głosy słyszysz? Oczywiście. Dzisiaj, Po jeżeli... tym, jak przyznałaś się, że chcesz wrócić. Tak. I takie głosy nie tylko ja słyszę, bo śledząc profile innych osób, te same teksty się pojawiają. Rapid onset gender dysphoria. Dlaczego to nieprawda? Czy to znaczy, że to nagłe pojawienie się dysforii jest tutaj zakwestionowane całkowicie? Jeżeli przychodzi dziecko, które nigdy nie miało żadnych problemów ze swoją płcią, a nagle ma, no to jest to nagła dysforia. Na to hasło sugeruje, że to jest nieprawda, że nie ma czegoś takiego. Więc czym jest to bycie trans tak naprawdę? To jest jakieś samookreślenie się, autodiagnoza. Tutaj mamy do czynienia w ogóle z jakimś fenomenem w seksuologii, w psychiatrii, w psychologii. Wyobraźmy sobie osobę, która przychodzi i się zaczyna określać, nie wiem, stulatkiem albo osobą innej narodowości, no to każdy powie, no coś nie tak jest. Ale osoba, która przychodzi i zaczyna mówić, że jest płci przeciwnej, jest uważana za osobę trans, ponieważ ona tak uważa. Nauka jest po prostu tworzona pod narrację taką, gdzie my jesteśmy jakimś malutkim promilem, nas nie ma tam, albo jesteśmy... My, czyli kto? Znaczy my, osoby, którym tranzycja nie dała szczęścia, które są nieszczęśliwe i nie chcą przyjąć tych fałszywych powodów, tylko mówią prawdę, mówią, że to nam nie pomogło. My mówimy, że nie chcemy żyć w tej tożsamości. Chcemy odzyskać swoją prawdziwą tożsamość na tyle, na ile to możliwe i chcemy otwarcie mówić o tym, jakie skutki nam to przyniosło. Najgorsze jest to, że osoby, które chcą o tym mówić, muszą tworzyć własne kanały i robić to na własną rękę, bo no tak naprawdę dostęp do tych informacji jest utrudniony i niewiele osób ma też odwagę robić z nami jakiś wywiad, może udostępnić miejsce, gdzie byśmy mogli powiedzieć całą prawdę, jak byliśmy diagnozowani. Dlaczego my jesteśmy przekonywani, że wycinanie zdrowych narządów jest pozytywne? Dlaczego wycinanie piersi jest porównywane do mastektomii osoby z nowotworem, której to może uratować życie? Ale tu mamy do czynienia z problemem psychicznym, więc dlaczego nam się wmawia, że wycięcie piersi uratuje tą osobę przed samobójstwem, skoro istnieją badania, które mówią, że współczynnik samobójstw jest dużo wyższy u osób, które przeszły tranzycję. No to o czym to świadczy? Że te osoby chętniej popełniają samobójstwa. Przecież nie dlatego, że są nieakceptowane, bo to się dzieje w krajach takich jak Polska, gdzie te osoby nie były prześladowane. W Szwecji. No w Szwecji, no, nikt tam ich nie nękał, natomiast one mimo wszystko zdecydowały się odebrać sobie życie. I teraz pytanie, dlaczego? Były po tranzycji. Tranzycja miała im dać tą radość z życia, miała dać prawdziwe ja, no teraz już są autentyczni, no a jednak nie. Dlaczego, nie? Osobiście w ogóle uważam tranzycję za całkowicie błędny kierunek. Ja nikomu jej nie polecam, bo tranzycja medyczna, nawet jeżeli ktoś bardzo chce w nią iść, to ona nigdy nie ucieknie. Natomiast może się okazać, że terapia pomoże. Tym bardziej, że coraz młodsze osoby idą,
w tranzycję i jest to umożliwiane coraz młodszym osobom. Natomiast wiemy, że ludzie w okresie dojrzewania mają bardzo dużo różnych rozterek związanych ze swoim ciałem. Odkrywają siebie, ich ciała się zmieniają, więc nie do końca są akceptowane też. Ludzie też poszukują sobie jakichś środowisk, subkultur. Środowisko trans jest taką subkulturą, bo tam ludzie mają pewien jakby zestaw zasad. Jest przynależność. Jest przynależność, też kolory, imprezy. A to jest oficjalna strona i on tutaj pokazuje drag performance. tak? Performance. Mamy tu osobę Na oficjalnej drag stronie queen, jego przychodni, tak? Oczywiście. Aha. Mamy tutaj teksty uwolnijmy sutki osób niemęskich od seksualizacji. W ogóle nie pojawia się pojęcie kobiety, tylko osoby niemęskiej. I to jest człowiek, którego misją jest pomaganie innym. Nikt nie zasugerował, że ja mogę mieć inny problem, tylko wszyscy czekali na to, żebym ja powiedziała, że ja tego chcę. Naprawdę chcesz? Tak, naprawdę tego chcę. I koniec. Seksuolog, psychiatra, psycholog, endokrynolog, chirurg, sędzia, biegły. Przecież na tym etapie przewinęła się w tej twojej historii cała masa ludzi wykształconych, z uprawnieniami, inteligentnych, wydawałoby się odpowiedzialnych. I oni wszyscy krok po kroku przykładali rękę do tego szaleństwa. Wszyscy po prostu tak jakby czekali tylko na to, żeby powiedzieć, że chcę tego i koniec. Magda, co spowodowało, że zrobiłaś zwrot? Że postanowiłaś wrócić do siebie, zawalczyć o siebie po raz kolejny? Kiedy poznałam nowych ludzi i oni prowadzili pewną inicjatywę, tam potrzebowali kogoś do pomocy, zaprosili mnie do pracy. Bardzo mi się ta praca spodobała też. Do pracy czy do wolontariatu? To była praca już, praca, nie? Natomiast zapraszali mnie też często do domu, zobaczyłam jak wygląda ich rodzina, kontakty rodziców, dzieci, w ogóle relacje, codzienne życie, jak fajnie to wygląda, jaka piękna jest taka zdrowa, normalna rodzina, prawda? I uznałam, że fajnie jest mieć dzieci też, i dobrze mieć dobre relacje tak naprawdę, bo moje relacje zostały przez tranzycję zniszczone, prawda? Ja już byłam dorosłą kobietą, ale mimo wszystko człowiek cały czas chce mieć dobre relacje z rodziną, prawda? Z dalszą rodziną całkowicie obcięłam, a tutaj weszłam w środowisko sielanki, szacunku wzajemnego, zrozumienia, i tam znalazłam też swoje miejsce, ale funkcjonowałam jako mężczyzna. Oni mnie poprosili do pomocy, zaufali mi, natomiast nie znali mojej historii. Po tych doświadczeniach, pozytywnych doświadczeniach, zobaczyłam, że nie jestem w stanie funkcjonować i w pełni czerpać radości z tego, co robiłam, przez tą fałszywą rolę. Rzuciłam w międzyczasie testosteron. Był to marzec 2022 roku. Było to ponowne rzucenie i tym razem powiedziałam, zrobię to. Pomimo, że przeszłam histerektomię, postanowiłam, że nie będę brać żadnych innych hormonów, nie będę wprowadzać do organizmu już żadnych syntetycznych substancji i eksperymentować na sobie. Uznałam, że spróbuję najpierw tak, zobaczymy jak będzie, nie? I tak po paru miesiącach niebrania uznałam, że muszę powiedzieć swoim przyjaciołom, jaka jest prawda. Natomiast musiałam najpierw ich wtajemniczyć, co zrobiłam kiedyś i co jest teraz. Bo wygląd zaczął mi się zmieniać, rysy twarzy złagodniały, skóra już nie była taka tłusta, prawda, i głos mi się podniósł.
no, nastąpiły widoczne zmiany. Postanowiłam napisać długi list do moich przyjaciół, opisując im całą historię. Do tych nowych przyjaciół. Do tych nowych przyjaciół. A oczywiście miałam obawy. Na początku bardzo się bałam, bo myślałam, że oni mnie odrzucą. Oni też mieli swoje zasady, tradycyjna rodzina. No i się obawiałam, czy mnie nie odrzucą. Bałam się tego odrzucenia, no bo też wcześniej mnie spotkało odrzucenie ze środowiska. Bardzo dobrze zareagowali. Spotkaliśmy się później. Byli bardzo zadowoleni i to było prawdziwe wsparcie, bo oni zaczęli do mnie mówić w żeńskich zaimkach, zaczęli mówić do mnie moim prawdziwym imieniem i wtedy poczułam, że mam to wsparcie, którego wtedy potrzebowałam. Bez oceniania, bez krytyki, bez wypominania tego, co kiedyś zrobiłam. I okazało się właśnie, że w takich zwykłych ludziach znalazłam więcej wsparcia niż w tych, którzy mówią: eksploruj swoją tożsamość, szukaj swojej płci. Jesteśmy grupą wsparcia, jesteśmy Twoją nową rodziną, mamy też specjalistów. I to był taki pierwszy krok do ujawnienia mojej historii wśród osób, które mnie znały, ale nie znały mnie wcześniej. Często słyszymy, że osoby konserwatywne są takie złe, nietolerancyjne, że nienawidzą osób trans, że nienawidzą inności. Ulegają stereotypom. W ogóle nie uznają niczego, prawda? A tutaj okazało się, no, że usłyszałam: no, miałaś prawo, miałaś problemy, dostałaś fałszywą deskę ratunku. Zaczęłam mówić innym. Nawiązałam z powrotem kontakty z rodziną. Przede wszystkim po rzuceniu testosteronu bardzo szybko znowu mi wróciła motywacja i wróciły mi te autentyczne, szczere, głębokie uczucia. Więc czułam tą empatię do innych i czułam też autentyczne tworzenie głębszych relacji. Wcześniejsze relacje, kiedy byłam na testosteronie, były bardzo powierzchowne. No, było to pewne jakby życie za maską. Cały czas miałam w sobie przekonanie, że jest to kłamstwo. Nie miałam z kim o tym porozmawiać. Może gdyby ktoś ze mną o tym porozmawiał, bez oceniania, gdybym mogła normalnie opowiadać o swoich problemach, to ja bym nie poszła w tą tranzycję. Zrozumiałabym, że jestem zdrową kobietą. Normalną kobietą, która powinna żyć w swojej płci biologicznej.